Czwarty etap metody bilansu kompetencji to tworzenie planu rozwoju naszego klienta. Tworzenie może przebiegać dwutorowo. Doradca może się skupić na mocnych stronach klienta, to znaczy na tym, w czym jest dobry i przeanalizować razem z klientem, do czego może mu się to przydać, w jakich branżach, zawodach, funkcjach lub rolach będzie mógł wykorzystać posiadane kompetencje. Doradca może również skupić się na obszarach do rozwoju, czyli zidentyfikowanych wcześniej lukach kompetencyjnych i razem z klientem zaplanować, w jaki sposób potrzebne kompetencje może on nabyć. Planowanie oznacza przede wszystkim określenie tego, jakie działania powinien podjąć klient, aby zrealizować założony cel. Warto wtedy zmotywować klienta do odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie w jego życiu będzie miało zrealizowanie celu oraz co w jego życiu zawodowym lub edukacyjnym się zmieni. Warto ustalić nie tylko ramy czasowe albo harmonogram działań, ale też wskazać mniejsze kroki do podjęcia, na przykład przejrzeć ofertę staży albo ogłoszenia pracy. Wskazać potencjalne przeszkody i sposoby radzenia sobie z nimi, określić, jakie informacje są potrzebne oraz gdzie ich szukać i wreszcie przemyśleć wspólnie z klientem sieć jego społecznego wsparcia w realizowaniu założonego celu. W ramach podsumowania bilansu należy udzielić klientowi informacji zwrotnej. Informacja zwrotna powinna odwoływać się do wszystkich 4 etapów. Cel klienta może w trakcie trwania tego procesu ewoluować. Warto wtedy wskazać, w jaki sposób się zmienił i co za tym stoi. Zidentyfikowanie kompetencji do tej pory nieuświadomionych przez klienta? Czy odkrycie luk kompetencyjnych? Czy braki w dokumentacji? A może jeszcze coś innego? W takim przypadku trzeba wskazać, z jakiego miejsca startowaliśmy, a do jakiego razem z klientem doszliśmy. Na stronie internetowej mbk.ib.edu.pl w zakładce Materiały do pobrania znajdą Państwo poradnik dla doradców, formularz identyfikowania kompetencji oraz formularz planów rozwoju, z których warto skorzystać w pracy z klientem. Zachęcamy także, aby zarówno doradca, jak i klient do pracy za pomocą MBK używali aplikacji Moje Portfolio. mojeportfolio.ib.edu.pl